pomoc humanitarna jest legalna. Nieudzielanie pomocy człowiekowi, który jej potrzebuje, jest przestępstwem. A to, co robimy, jest legalne. Akcja zaczyna się od tego, że dostajemy wezwanie. Takie wezwania przychodzą o bardzo różnych porach, zazwyczaj w nocy, bo w nocy jest zimniej, straszniej i ta pomoc jest bardziej potrzebna. I mamy taką zasadę, że na akcję wychodzimy powoli. To znaczy ważniejsze jest to, żeby zabrać wszystko, co mamy, wszystko, co jest potrzebne i żeby się przygotować, niż to, żeby być natychmiast. Po drodze są kontrole. Tych kontroli jest bardzo dużo. Głównie na takich większych drogach spotykamy i policję, i straż graniczną. Widzimy wojsko. Wojsko nas nie kontroluje, ale widzimy, że jest go po prostu strasznie dużo. Sprawdzają nam bagażnik, legitymują nas. Zdarzyło nam się usłyszeć, że nie wolno nam tu być, mimo że my wiemy, gdzie jest strefa i wiemy też, gdzie jej nie ma i wiemy, gdzie możemy być, a gdzie nie, bo bardzo uważamy na to, żeby nie wjechać do strefy, żeby nie robić nic, co budzi jakieś takie kontrowersje prawne, żeby po prostu nie prowokować. Strażnicy się nie legitymują, nie twierdzą, że nie wolno ich nagrywać. Zazwyczaj mają zamaskowane twarze, mają zaklejone rejestracje czarną taśmą, więc też nie ma żadnych sposobów identyfikacji, jeżeli coś idzie nie tak. I docieramy do lasu. To jest Puszcza Białowieska, więc to jest gęsty las. Tam są bagna, są takie pozwalane drzewa, są ciernie, są splątane gałęzie i w ogóle ludzie, których spotykamy, mówią na to dżungla. No to jest puszcza, dżungla. I my przez ten las w nocy, zazwyczaj bez latarek, niesiemy na plecach wszystko to, co wzięliśmy. Zwłaszcza woda, buty, to są ciężkie rzeczy. Czasem grupa ma naście albo 20 parę osób i wtedy tej wody trzeba odpowiednio nieść na plecach dużo, dużo więcej i jedzenia. Człowieka, który ukrywa się w lesie, jest bardzo trudno znaleźć. Oni też czasem śpią, bo czekają na nas jakiś dłuższy czas i siedzą albo leżą tacy skuleni pod krzakiem. Jeszcze jak to jest grupa, no to trochę są bardziej widoczni, ale jak to są pojedyncze osoby, to bardzo, bardzo trudno jest ich znaleźć. I często orientujemy się, że jesteśmy na miejscu w momencie, w którym już naprawdę jesteśmy na miejscu, czyli jesteśmy metr od takiego człowieka i nagle on podświetla twarz telefonem albo po prostu wypełza spod tego krzaka. Spotkaliśmy grupę 25 osób i oni wszyscy spali. I długo nie mogliśmy ich znaleźć, przez to, że nie słyszeli, że ich szukamy. I 25 osób śpiących w lesie, w ukryciu, robi wrażenie. Pierwszą rzeczą, z którą przychodzimy, jest pomoc taka stricte humanitarna i medyczna. Dbamy o to, żeby każdy dostał wodę. Też warto wtedy podejść, jeżeli to jest grupa, podejść do każdego osobno i dać jemu konkretnie tą wodę, jedzenie, zupę, żeby też zobaczyć, w jakim są stanie. Niektórzy wstają do nas, a niektórzy już nie mają tyle siły. I wtedy to znaczy, że taką osobą trzeba się zająć bardziej. To są ludzie, którzy nie jedli od kilku dni, od 7, od 3 dni pili wodę z bagna. Woda z bagna powoduje to, że ma się
w biegunkę i wymiotuje się. I oni często wymiotują, jak dostają od nas jedzenie, więc też się staramy, żeby tą zupę, to jest taka bardzo lekka, warzywna zupa, żeby jedli ją bardzo powoli, bo żołądek po prostu w takim stanie głodu nie jest w stanie przyjąć tego, co dostaje. No, ja myślę, że to jest coś, czego nie zapomnę. Takie oczy człowieka, który pije naszą wodę pierwszy raz od kilku dni i to jest pierwsza rzecz, którą ma w ustach i nas całuje po rękach, bo dajemy mu wodę i jedzenie. Potem, jak już zjedzą i napiją się, też mamy ciepłą herbatę, to pomagamy im się przebrać. Oni często są przemoczeni, śpią na ziemi, są w tym lesie wiele dni albo tygodni, więc jeżeli padał deszcz, no to są dokumentnie mokrzy. Zdarza się też, że przechodzili przez rzekę, bo byli do tego zmuszani. Mają przemoczone buty, bo szli przez bagna w brud. Często też trzeba im się pomóc przebrać, tak od góry do dołu, bo nie mają tyle siły. Mieliśmy jednego chłopaka, który w ogóle nie miał kurtki, szedł w samej bluzie, bo gdzieś w którymś momencie tej tułaczki ją po prostu stracił. Oni wszyscy są wychłodzeni. Nie da się nie być wychłodzonym po takim czasie w lesie i nawet po jednej nocy w lesie albo po kilku godzinach w przemoczonym ubraniu, no to tam ta temperatura ciała po prostu spada. Staramy się ich ogrzewać takimi ogrzewaczami chemicznymi. Też ciepła herbata pomaga. Zdarza się, że są pobici. Zdarza się, że są pogryzieni przez psy. Mają rany od drutu żyletkowego. Też na ubraniach widać ślady. Drut żyletkowy to jest obrzydlistwo. I stopy. Najgorsze są stopy, bo to są stopy poranione, napuchnięte, nabrzmiałe, mają bąble, te bąble pękają, tam się wydają zakażenia. I my te stopy przemywamy, opatrujemy i wkładamy w suche buty i suche skarpetki. Część idzie boso, bo zgubiła buty w bagnie. W bagnie bardzo łatwo jest zgubić adidasy na przykład i wtedy mają stopy owinięte szmatami albo jakąś częścią kurtki, którą mieli. I takie stopy są w jeszcze gorszym stanie. Zdarza się, że ktoś potrzebuje już takiej pomocy medycznej fachowej. I są medycy, którzy z nami współpracują, którzy są wolontariuszami. I jeżeli jest taka sytuacja i jeżeli ludzie, których spotkaliśmy, zgodzą się, żebyśmy zadzwonili po pomoc, to wzywamy fachową pomoc, ale też oni bardzo często nie chcą. Karetka taka publiczna ma też obowiązek powiadomić Straż Graniczną, jeżeli przyjeżdża. Więc na to zgadzają się w takiej ostateczności, albo jeżeli ktoś jest nieprzytomny i wiadomo, że nie przeżyje w tym lesie dłużej. Oni się bardzo, bardzo boją. Często widzimy, że ktoś jest w stanie, który wymaga tego, żeby zawieźć go do szpitala, ale jeżeli ta osoba odmawia, bo się boi i wie, że dla niej większą szansą jest zostać w lesie, niż trafić do szpitala z ryzykiem tego, że z tego szpitala może zostać wyciągnięta, a znamy takie sytuacje, w których osoby ze szpitala były wyciągane i wywożone z powrotem do lasu, to my musimy uszanować tą decyzję i zostawić ją w tym lesie, w tym stanie. Mieliśmy też grupę, 11 osób, z których wyszła do nas 2 i powiedziała, że boją się zaprowadzić nas do reszty, bo się ukrywają i w tak dużej grupie, że to jest duże ryzyko,
zdradzenia, gdzie są i nie chcą. I poprosili, żebyśmy po prostu zostawili rzeczy i oni będą powoli je zanosić. I mówili, że reszta grupy jest w strasznie złym stanie. Pokazywali nam nagrania i no to byli ludzie, którzy leżeli na ziemi, trzęśli się, spali. Oni mówią, że wszyscy w tej grupie są wyziębieni i że oni nie wiedzą, co mają robić. Pokazaliśmy im, jak ogrzać człowieka, który jest wychłodzony, ale nie pozwolili nam pójść pomóc. Nie chcieli pomocy medycznej, bo się bali. I musieliśmy ich zostawić w takim stanie. Czasami spotyka się pojedynczych ludzi i wtedy po pierwsze prawdopodobnie są sami dlatego, że grupa ich zostawiła, bo byli słabsi, bo nie nadążali za grupą albo się zgubili. I jeszcze póki ma się grupę, to jest jakiś taki jest się razem w tym ciemnym, strasznym lesie. A jak się zostaje samemu, to jest dużo trudniej. To ma się jeden telefon, który jak się wyładuje, to nie ma się już nic. Jak już napiją się i zjedzą, przebiorą się w suche rzeczy, to zaczynamy rozmawiać. I te rozmowy są bardzo trudne, bo oni opowiadają nam o tym, przed czym uciekają ze swojego kraju, opowiadają nam o tym, czego doświadczyli tutaj w lesie i ze strony Straży Białoruskiej, i ze strony polskich służb i o całym tym byciu na granicy, byciu czasem w obozach otoczonych drutem, o tym, jak są rozdzielani z rodzinami, jak są dobierani w grupy, jak są przepychani, jak są zabierane im rzeczy, jak są zmuszani, żeby przechodzić przez rzekę, jak są bici. A my słuchamy. I płaczemy z nimi. Przytulamy ich. Oni bardzo, bardzo tego potrzebują. Czasami po prostu padają nam w ramiona, jak nas zobaczą, właśnie chwytają za ręce i płaczą. I tak strasznie płaczą. Że spotykamy się po prostu z takim upustem tych wszystkich emocji, tej bezradności, tego, co przeżywali. Absurdalny jest dla mnie w tym momencie zarzut, że to, co robimy, jest niebezpieczne, bo ludzie, których spotykamy, mogą nam zrobić krzywdę. Też widać to, jak oni się bardzo boją. Oni też na początku są nieufni i w tym pierwszym kontakcie jest bardzo ważne, żeby powiedzieć, że nie jesteśmy służbami, że przyszliśmy pomóc, bo w tym momencie spotkania to największym zagrożeniem to jesteśmy my dla nich. To, co bardzo widać, to jest to, jak dużo z nich nie ma pojęcia, w jakiej sytuacji się znalazło. Nie mają pojęcia, jakie funkcjonują tutaj procedury, jak wygląda sytuacja prawna tego, co się dzieje, że jest stan wyjątkowy. Czasami nie wiedzą, że są w Polsce. Mieliśmy człowieka, który usłyszał Germany ran i musiał po prostu biec i nie wiedział, że jest w Polsce, bo obiecano mu, że trafi do Niemiec. Wiedzą, że będzie zimno, ale są z takich krajów, w których nigdy nie doświadczyli takiego zimna. Większość z nich nigdy w życiu nie widziała śniegu i go zobaczy pewnie pierwszy raz za kilka tygodni.
nie wiedzą, nie spodziewają się, że tutaj nie będzie pomocy. W takich sytuacjach zazwyczaj ta pomoc humanitarna zorganizowana w którymś momencie jest. Nawet jeżeli nie wpuszcza się ludzi, to nie trzyma się ich bez wody, a u nas się trzyma. Nie wiedzą, jakie tu są zwierzęta. Pytają, czy tu są skorpiony. Czasami spotykają żubra albo łosia i myślę, że to jest dla nich całkiem traumatyczne, bo to człowiek się nie spodziewa takiego łosia. Mówią, że gdyby wiedzieli, to na pewno nigdy by nie ruszyli z rodzinami. Była grupa w klapkach. Dziewczyny z Kongo wsiadły w Kongo w klapkach i były w tym lesie w klapkach. Oni po prostu zostali oszukani. I to tak strasznie. I nie mają jak cofnąć tej decyzji, bo są uwięzieni między polską a białoruską stroną. Oni nas pytają, co mają robić, a my nie mamy im nic do zaproponowania, bo nie ma co robić, bo ich sytuacja jest naprawdę beznadziejna. Jest granica białoruska, przez którą przedostają się ludzie, są w tych lasach, gdzie są wyłapywani przez Straż Graniczną, stawiani po białoruskiej stronie, znaczy po polskiej stronie granicy, zmuszani do przekroczenia tej granicy na stronę białoruską, gdzie znowu są łapani, stawiani przy granicy i zmuszani do pokonania jej w drugą stronę. I oni są w pułapce i nie mają się jak wydostać ani w jedną, ani w drugą stronę. Po tym, jak Straż Graniczna mówi, że wiezie ich do ośrodka, dostajemy od nich wiadomości, że do tego ośrodka nie trafiają, że jadą do lasu, że są wysadzani, że są znowu na Białorusi. I my wtedy nie możemy im pomóc. Bo jeżeli dostajemy prośbę o pomoc z Białorusi, to nie możemy nic zrobić. Jeżeli dostajemy prośbę o pomoc ze stanu wyjątkowego, to też nie możemy nic zrobić. Jeżeli ta osoba nie znajdzie się poza strefą, nie możemy nic zrobić. Ludzie, którzy tam działają, nie są działaczami zajmującymi się generalnie życiowo kwestiami migracyjnymi. My udzielamy pomocy prawnej, nie będąc prawnikami, udzielamy pomocy medycznej, nie będąc lekarzami, psychologicznej, nie będąc psychologami i pracujemy w warunkach, w jakich pracują wyszkolone służby. Mamy swoje studia, prace, które zawieszamy czy odrabiamy po powrocie. Mamy jakieś obowiązki tutaj, z których rezygnujemy, bo trzeba być tam. Bardzo trudne są te momenty, w których trzeba uświadomić kogoś, w jak złej sytuacji się znalazł i zabić w nim tą nadzieję, ale jednocześnie to zabicie w nim tej nadziei dopiero sprawi, że będzie wiedział, na czym stoi i będzie mógł coś z tym zrobić. Bardzo trudne jest takie poczucie bezsilności, bezradności, takiego zawodu systemem, człowieczeństwem. Też były takie momenty graniczne, że miało się poczucie, że zobaczyło się i usłyszało tyle zła, że to nie pójdzie już dalej, że jakby już dalej nie może być jeszcze gorzej. A dzień później było jeszcze gorzej. Trudne jest też takie poczucie, że możemy pomóc tylko do któregoś momentu. Że jest ten moment, w którym nie możemy pomóc bardziej. Mimo że
mielibyśmy siłę i środki na to, żeby zabrać ich z tego lasu, wsadzić do samochodu, ogrzać, ale nie wolno nam tego zrobić, bo takie jest prawo. Czasami nie docieramy do grupy, której szukamy, bo albo jej nie znajdujemy, albo wyładowały im się telefony, albo Straż Graniczna była przed nami i to są takie najbardziej frustrujące wyjścia, no bo wracamy bez tego poczucia, że coś zrobiliśmy. Bardzo trudne są te sytuacje, w których trzeba kogoś zostawić, a widać, że potrzebuje pomocy. Też trudne jest to, że musimy działać w ukryciu, że musimy iść tak, żeby nie zobaczyły nas służby, które przecież powinny być po naszej stronie, bo przecież nie robimy nic złego, bo działamy w zgodzie z prawem, a potem jak się wraca, to znowu jest trudno, bo spotyka się ludzi, którzy po pierwsze nie mają pojęcia, co tam się dzieje, po drugie nie wierzą i dla mnie to... Ja zaczęłam to rozumieć, że człowiek zasypany taką ilością zła w którymś momencie musi wytworzyć sobie taką blokadę: nie wierzę w to, nie ma tego. Bo jak się zacznie to przyjmować, to niszczy. I ja mówiłam, co widziałam, a ludzie mi nie wierzyli. I to też jest bardzo trudne.